Przed wyjazdem zawsze warto sprawdzić, czy koło zapasowe jest dobre. I wyobraźcie sobie, że oryginalny wentylek pękł gdzieś o tutaj. Jeszcze się nigdzie nie wybraliśmy, a już jest pierwsza usterka. Przerwany kabel, świeci tylko jedna postojówka. No ale to dobrze, dzięki temu mamy tydzień bez zepsucia się BM-ki, a jedziemy na 6 dni, także powinno być wszystko dobrze. Naprawiamy i jedziemy. Trochę mi nie wyszła zbieżność, ale dzięki temu mogę trzymać kierownicę prosto i jechać w prawo. I jeszcze drutem kolczastym jest obgrzedzony. Dopiero dojechaliśmy do granicy węgierskiej, jeszcze na Słowacji zatankujemy tańszego gazu na stacji, której już nie wiem ile razy byłem. Jest mocno średnia, ale z jakichś powodów je lubię, bo jest tu całkiem fajny widok. W tym tunelu jest tak jasno, że można jechać w okularach. Dojeżdżamy do Bośni. Jakieś puste parkingi autostradowe, nikt w tą stronę nie jeździ, ale jest taki klimacik już troszeczkę chorwacki, z tym, że no sam świat wygląda na szaro i buro, bo jest październik, 18 stopni i całkiem ciepło. BMW jedzie całkiem nieźle, ale jak się źle półoś ułoży, to wibruje. Prawa jest do wymiany, widziałem to już na podnośniku, nie zdążyłem zrobić, ale 120 leci godziutko. Jak jest jakiś problem, to wtedy tam przygazuję, puszczę gaz i dalej jest dobrze. Na progi wjechał karbon, bo oryginalne listwy były tak zniszczone, że wstyd było po prostu na to patrzeć. A ten karbon jakoś tak się gubi w czarnym kolorze granatowym i nawet to wygląda z tapicerką. Wczoraj mało kamerowałem. Chyba żeśmy trochę przetegowali z jedzeniem na dzisiaj, ale nic nie jedliśmy cały dzień. Ponieważ cały dzień jechaliśmy, zrobiliśmy w sumie prawie 1000 km, 13 godzin, także średnia wyszła około 70 km na godzinę. BMW zszokowała spalaniem poniżej 10 litrów na 100, na baku udało się zrobić 600 km. Niestety do gazu braku, bo się okazało, że w Bośni na stacjach pisze, że jest plin, ale go po prostu nie ma. Dopiero w Banja Luce udało się zatankować samochód i gaz wychodzi za około 2,30. A na całej trasie wrzucę wam parę wstawek, ale za bardzo nie ma co pokazywać. Na Słowacji ptaczek wleciał w ścianę i pierdyknął na podłogę. Pies ganiał z łańcuchem i to w zasadzie cała Słowacja. Na Węgrzech trochę takiego pustostanu zobaczyliśmy od strony Budapesztu w stronę południa, w stronę Bośni. Po prostu tutaj są tylko pola uprawne, a sama Bośnia jest górzystym krajem. Okazało się, że mieliśmy autostradę na szczęście 70 km, bo po nocy po tych bocznych ścieżkach dosyć ciężko się jeździ i nie do końca udało nam się za pierwszym razem znaleźć nocleg, bo nie rezerwowaliśmy nic wcześniej. Okazało się, że babeczka po prostu siedzi w domu z dziećmi, nie przyniesie nam kluczy do mieszkania, ale udało się znaleźć drugi hotel troszkę bliżej za podobne pieniądze i w zasadzie tutaj gościu, zanim skończyłem mu pisać wiadomość, to już był na miejscu, potwierał się, okazało, że to po prostu ma cały budynek pokoi do wynajęcia, z tym, że po prostu nie siedzi na miejscu, no bo po co jest poza sezonem, nie ma za bardzo tutaj teraz ruchu. Natomiast fajnie, 1,5 roku temu to wszystko oddane, ładnie to wygląda. I w zasadzie tyle. Dzisiaj jest plan na Mostar, na kawkę, a potem jedziemy nad morze. Z pustym bagażnikiem na wakacje jeszcze nie jeździłem, no ale w sumie za wszystko zapłacisz kartą. Byliśmy w Spożywczaku, zrobiliśmy zakupy, ceny są trochę niższe jak u nas. Sporo towarów trochę własnych, trochę zagranicznych. Fajnie, że mają dach. Fajny jakiś droższy market, ale za to fajnie zorganizowany. Mamy prawdopodobnie całkiem długą ścieżkę górską po drogach, po których nikt nie jeździ, wąskich. Zupełnie rozumiem, dlaczego tutaj śnieg, jak spadnie, to jest obowiązek jazdy w łańcuchach. Prędkość przelotowa 50 km na godzinę. Zmieniliśmy trasę na trochę szybszą i zrobiło się tak ciekawie teraz, bo jest górzysto.
jakoś fajnie mamy wykute. No takie trochę to straszne. Została godzina do Mostaru, jedzie się 50-60 na godzinę, także już ta podróż mnie powoli zaczyna męczyć, ale za chwilkę już sobie siądziemy na celu podróży, czyli na kawce w Mostarze. Kraj mega górzysty. O, ładnie to jest. No powiem ci, nieźle tu. Pięknie. Dotarliśmy na most w Mostarze. Cel wycieczkowy osiągnięty. Chłop będzie skakał. O, ten Goguś obczaja sytuację. Tutaj na 2 telefony tam. Na razie to tylko pozuje do zdjęcia. A niby, że będzie skakał, tak? A niby, że będzie skakał, tak nic z tego nie będzie. Chłop już 20 minut myśli. Może on tu przyszedł się opalać, a wszyscy myślą, że będzie skakał. Ale jest poza barierką. Albo lepiej słońce bierze. Nie będziemy na niego czekać, bo nam dnia braknie. Każdy zachwyca się mostem, a patrzcie tu. Tu jest prawdziwy hit. Pani na kawce, na swoim balkoniku ma wszystko. Ciekawe tylko, czy o tym wie. Mam chwilę, stoimy pod Lidlem, granicę przekroczyliśmy z przeszukaniem, ale tam się bardzo nie starali. Żadnego mięsa, kefirku ani kanapeczki nie wieźliśmy do Unii Europejskiej, byliśmy bezpieczni. Teraz dowiedzieliśmy się w kolejce, że pani nam poleciła, żeby w Bośni uważać na połączenia telefoniczne, na transfer danych, bo jej zjadło 500 zł. No co pani odpowiadam, że mam telefon na kartę, miałem 40 groszy i faktycznie zjadło mi 39. A pani nie miała wszystkiego w abonamencie. Ale z tym sarkazmem to ostrożnie, żeby nie obróciło się przeciwko mnie, bo coś śmierdzi spalenizną w BMC, jak jedziemy. Nie chce mi się szukać. Jeżdżę i obserwuję. Mam nadzieję, że na obserwacji się skończy, tylko wyłącznie. Okej, jesteśmy w innym świecie. No jest oczywiście morze. No i poza sezonem jest darmowy wjazd-wyjazd. Bo nie wierzę, że w sezonie to było za darmo. Płaciłem tutaj, pamiętam, dosyć dużo. Ubieram okulary. Moderka. Ale daje słońce. Dotarliśmy do Baśki, jestem tu pierwszy raz. Znaleźliśmy fajny nocleg. No, poza sezonem to nie jest jakaś wielka sztuka, bo jest dosyć tanio i dosyć duży wybór. W ogóle jak jest takie wszystko nowiutkie, ładne. Przynajmniej będzie się tam mieszkać może 1, może 2 dni. Zobaczymy, na ile zostaniemy. Także Chorwacja to jest jednak Chorwacja. Ciężko jakieś lepsze miejsce na wypoczynek. To powietrze tutaj, ledwo przekroczyliśmy most, przejechaliśmy przez most i zaczął wyczuć po prostu lawendą świeżym powietrze. To jest po prostu niesamowite dla mnie. Ja dzięki temu odpocząłem. Także trzymajcie się, a my zaczynamy wieczór. Jest 10 października, ciepły wieczór. Słońce zachodzi, ludzi całkiem sporo się jeszcze kręci. Chorwacja ma sobie coś magicznego. Jest takie przyjemne, czyste powietrze, pachnące solą, morzem, lawendą nawet. Dzisiaj nie wiem, skąd się tu wzięło, ale czuć wszędzie w powietrzu. No, lepszego miejsca na wczasy po prostu ja
nie znam. Tu się czuję jakoś wyjątkowo dobrze. I piękny zachód słońca dzisiaj wyszedł. 25 stopni. Momentami to nawet cieplej było. Dobry czas jeszcze na wypoczynek. Niekoniecznie kąpiel, ale opalanie i wypoczynek jak najbardziej. W Baśce jest bardzo ładnie. To, co wyróżnia każdą chorwacką miejscowość, w zasadzie cały ten region, to jest to, że jest wszędzie pełno ławeczek. Możesz sobie za darmo usiąść i patrzeć w morze. To raczej jest niespotykane. W Polsce mamy zimno, 10 stopni, mokro. W krótkim rękawku niedaleko stąd, 1000 km. Jeszcze czerpiemy przyjemność z ciepłego wieczora. Pora ocenić, czy... Nagrywasz już? Pora ocenić, czy woda jest ciepła. Oczywiście teraz markuję, bo to jest drugie wejście. Powiem tak, no nie jest ciepła, ale nie jest też zimna, powiedziałbym, że jest średnia. I szczerze mówiąc, gdybym miał kąpielówki i by ten zimny wiatrak nie wiał, i jeszcze 10 innych czynników, to ja bym się dzisiaj mógł tu chętnie wykąpać. Ale nie jest zła, nie jest zła. Żałuję, że sobie kąpielówek nie wziąłem. Chyba się wrócimy. No naprawdę całkiem spoko. Mogę tu stać, nie jest mi zimno. Także październik jak najbardziej. No, przy okazji cała plaża dla nas. Nie ma nikogo. Wszystko moje. Dla mnie. Halo, dzień dobry, dodzwoniłem się do Pato Developer Warszawa. Mam działkę do kupienia, bardzo ładna. Oliwki są, ale można wyciąć. Tak, bo mają 5-15 cm obwodu, niedużo, tam 1000 lat, nieważne. No i widok jest bardzo ładny, na obie strony, i u góry, i na morze. Zainteresowany? No to sprzedam, chętnie sprzedam. Do widzenia. Dziś temperatura odczuwalna to 20 stopni Celsjusza, 24 maksymalnie. Powiedzcie mi, skoro jest 20 stopni, to czemu ci ludzie się opalają? No, według mnie dzisiaj to tu jest tak z 25, a w słońcu to i lepiej. Ogromne te oliwki. Trzeci dzień spędziliśmy na plaży, podpoczywaliśmy od samochodu. Pogoda jest taka, że od 10 do 16 można spokojnie plażować, nawet ludzie do wody włazili. Sam się dzisiaj nie zdecydowałem, ale jutro dam radę. Jeśli chodzi o ceny w Chorwacji, no to zawsze było drożej, no ale w tym momencie za 2 hamburgery, jakieś piwo to 50 euro nie starczy, nie ma szans. Gdzie za 50 euro tutaj się w tym momencie śpi, faktycznie jest październik, pewnie wreszcie za 150 euro kosztuje nocleg. Jeżeli chodzi o knajpy, no to jest całkiem nie tanio. Dlatego też poszliśmy do Konzumu, gdzie kupiliśmy piwko po euro, mięsko za 2 euro z haczykiem, barilla pół kilo makaronu za euro, pomidorki Passaty też za jakoś 0,79 euro,
I razem obiad wyszedł z napojami za 8 euro. Także da się, jak się chce trochę samemu, jak się ma studio, to można sobie zrobić. A jeżeli idziesz do sklepu po jakieś 2 croissanty i panczeloty, no to 5 euro trzeba wydać za 2 małe bułeczki w piekarni. I tu mam jeszcze rachunek za kawkę. Kawka oczywiście też w piekarni 2,5 euro, także nie ma aż tak drogo. No ale jak się chce poszaleć, to można wydać fortunę. Jeśli by Was interesowały, w jakich cenach są noclegi, to w Bośni płaciliśmy 145 zł. Tam wyszło trochę więcej. Z Irisu nie skorzystaliśmy, bo pani nie umiała dostarczyć kluczy. Teraz jesteśmy w Libarze. No jest październik, więc cena jest fajna, adekwatna do pory. No i zamówiłem pod Trogirem za 179 zł. Jest spanie na jedną noc. To też jest ciekawe, że te spania na jedną noc są, bo w sezonie jest ciężko tak wynająć. Najczęściej trzeba wynajmować na kilka dni lub na cały tydzień. Opuszczamy dzisiaj już nasz tutaj nocleg. Przejdziemy się jeszcze w stronę Breli, wrócimy, podjedziemy do Omiś, do Splitu i zakończymy noclegiem dzisiaj dzień w Trogirze, a jutro już będziemy wracać do Polski. Jeszcze przemyślę trasę, czy wracać prosto przez Chorwację autostradą, czy jakoś innym low-costowym pomysłem. No i za chwilkę się widzimy znowu. Ile ja bym dał, żeby tak klatka wyglądała w bloku, w którym mieszkam? Chociaż przez jeden dzień. To jest wesele. Wyobraźcie sobie, że w Polsce na weselu machamy sobie polskimi flagami. Proszę, wyobraźcie sobie. A tam panna moda. A impreza już jest przed kościołem. A jeszcze klaksonowanie przez miasto. Tak, żeby każdy słyszał Baśka woda o zachodzi słońca. Fajnie, fajnie. Trochę się spóźniłem z tymi klaksonami, ale to już długo sobie trąbili. Niedzielny poranek. Słoneczko, cieplutko, krótki rękawek, w knajpach pełno. A ludzie tam sobie siedzą. A my mamy kawkę z piekarni. Pancerotte. Sztrudle. Idziemy się przejść na Brelę. Chodniki w Chorwacji w każdym jakimś miejscu w deptakach są wykończone z naturalnego kamienia, który poleży pewnie ze 100 lat, a nie jak kostka brukowa u nas wszystko wykończone. Nawet jakieś takie detale dookoła ławki są porobione z naturalnego kamienia. Nawet śmietnik jest wykończony kamieniem, a nie betonem. Także to wszystko robi takie ładne wrażenie estetyki. Jesteśmy w Breli. Tutaj jest tak troszkę bardziej na bogato, jak gdzie indziej. Jeszcze Wam jednej rzeczy nie powiedziałem. Tak jak cały czas oglądacie, nie ma na ziemi ani jednego śmietka. To powoduje takie przyjemne wrażenie czystości, pomijając to, jak pachnie powietrze. Jakoś się da. No, jest dosyć stromo. Trzymaj telefonik. Żeby zjeżdżać. O! Dobre. Nastawiłem nawigację do Misia. Jedziemy, 30 minut mamy. A żeby sobie zajechał.
Znajdujemy się teraz na Jadriańskiej Magistrali. Jest to droga, która często jest wykorzystywana w różnych folderach samochodowych, na których są robione zdjęcia, przynajmniej były. Jest to jedna z fajniejszych dróg, dosyć kręta i fajna na motocykl także, a przede wszystkim mega widokowa. Także mamy przed sobą kilkadziesiąt kilometrów pięknej trasy, po którą w zasadzie tutaj przyjechaliśmy. A to potwierdza ilość motocykli i ilość samochodów, które po prostu przyjeżdża tutaj tylko po to, żeby przy okazji zatrzymać się i popodziwiać widok. My też się pewnie gdzieś zatrzymamy, ale to za chwilkę. Cięcie. Tu jeszcze widać trochę wypalony. I tutaj też widać po lewej stronie wypalone krzaki. Droga cała jest obstawiona fotoradarami, także zostaje tylko przepisowa jazda. Fotoradar teraz po lewej stronie, widać pudełeczko. Dobrze, że jest Janosik. Cięcie. Słuchajcie, jest 22 stopnie. Tam na tych forach internetowych tam się jakiś ktoś napisał jakiś post i że jest 28 stopni. I mu ktoś odpisał, że to nieprawda, bo on sprawdził na pogodzie, że jest 22. No i rzeczywiście, no może jest 22, na termometrze też widzę. Problem jest taki, że słońce teraz jeszcze jest tak mocne, że mam klimę ustawioną na połowę mocy, na 16 stopni. I ona jest sprawna, jej nic nie dolega. I zasadniczo no nie zdążyła jeszcze nas tu schłodzić po 20 minutach. Po prostu jest taka lampa od słońca, że odczuwalnie jest 28 stopni i ludzie dzisiaj normalnie wyszli kąpać się do wody. Woda ma około 23 stopni. Fotoradar 600 metrów. Ograniczenie prędkości 60 km na godzinę. No i to jest wszystko, co chciałem powiedzieć, że tak świat wygląda. Cięcie. Jest taka sytuacja drogowa, jedzie sobie chłopek rowerem. Przed nim jedzie Opelek i ten chłop w autobusie już nie daje rady psychicznie, za nami jest sznur aut, bo sobie wymyślili, że go nie wyprzedzi tym Oplem. Kierowca autobusu to już 5 razy próbował, no ale no wiadomo, że nie da rady. I trąbi tego, a ten nic, uparcie, ludzie się oglądają, a ten dalej tam jedzie tym Oplem. Jezu, zawsze się znajdzie jakiś. Tym bardziej, że są możliwości, żeby osobówką minąć. To nie jest tak, że tutaj jest wąsko. No, nawet po tym samochodzie z przodu widać, że ten rowerzysta to już w ogóle zjechał na skraj, tylko żeby... O, wow! udało się. Dał radę, no ale to trwało no, dobry czas. Niesamowity, odważny. Cięcie. Chyba taka mała miejscowość jest. No nie jest to duża miejscowość, z tego co patrzyłem. Ale góra mają. Tylko miało tu być takie coś fajnego, a ja tego nie widzę. Co fajnego? Taki most miał być. Nad 2 częściami Jomisia. To już bardziej jesień. Nie, tu światła nie działają. A tu masz ten mostek chyba, o który ci chodziło. A nie, to zupełnie nie to. Nie? Nie. O, tam jest. Na górze, a to tamten. autostrada chyba jest. Nie, to jest jakiś mostek, a może i autostradowy. Może i tak. To o to mi chodziło. No i tutaj faktycznie w Łomisie też są takie duże tło. Wjechaliśmy do Splitu, ale się trochę zastanawiam, czy nie jesteśmy gdzieś w Ameryce. Gdzie to taki szklany budynek w tej części świata. Bo widzimy też ceny. Niestety plin, czyli LPG wychodzi za około za 80 centów. No nie jest to zachęcająca cena. Trzeba się nauczyć z tym żyć. Udało się na free parkingu zaparkować w ostatnim miejscu w cieniu. Wszystko pozajmowane, także idziemy zwiedzać Split.
No i tu jest taka fajna opcja, zapisz miejsce parkowania, dzięki czemu będę mógł łatwo wrócić do samochodu, bez robienia z jakichś pinezek i tak dalej. Po prostu jest to już w Google zapisane na moim koncie i z komóreczki mam podgląd, gdzie stoi auto w tym momencie. Także fajna sprawa. 13 październik, Split, główna ulica, wszystkie knajpki pełne, piękny widok i gorąco. Podpływają duże liniowce, tam jest perła Norwegii. Kolumny stare. Szczerze mówiąc, myślałem, że cały ten plac będzie taki dla mnie bardziej z większym efektem. Pewnie w nocy tutaj jak jest podświetlone, to ładniej to wygląda. Weszliśmy do podziemi Pałacu Dioklecjana. Przy okazji tunel, żeby przejść do rynku. Nic nie widać do kolejnej tak jasno. Pospacerujemy troszkę po wąskich uliczkach z wyślizganą podsadzką, podłogą. Czysto jak w domu, to w sumie podłoga. Jeden z tematów, który jest bardziej irytujący, to są płatne parkingi. Nawet nie sam fakt płacenia, tylko jak zapłacić. Tu się okazuje, że w soboty od 1 października do czerwca parking w niedzielę, a dzisiaj jest niedziela, jest darmowy, także bryczkę zostawiamy bez biletu i powinno być wszystko ok. Ale trzeba się dobrze wczytywać w te ich znaki, bo jest napisane w 2 językach od 16 września do 14 czerwca Monday, Saturday, a dzisiaj jest Sunday, więc mamy za free. W Splicie parkowaliśmy koło sądu, a tutaj koło policji, także gdzieś takie mają parkingi gratisowe dla nas dzisiaj. Idziemy na Stare Miasto w Trogisze. Słuchajcie, kiedyś to była patodeweloperka. Jeden na drugim wszystko stawiał, a dzisiaj się czepiamy, że okno w okno jest, a patrzcie. Już kiedyś tak robili. Po pół godziny dojechaliśmy do Trogiru i szczerze mówiąc tu mi się bardziej podoba. Układ jest podobny, ale samo Stare Miasto jest jakoś bardziej rozbudowane, dużo ciasnych uliczek i po prostu też jest mniejszy ruch. Także z tych dwóch wybieram Trogir. Czeka na nas ławeczka na chwilę odpoczynku z wejściem do portu. Zwróćmy uwagę, że to jest skandal i to jest niedopuszczalne, że tutaj nie ma barierek. Kto na to pozwolił? Wtedy się robi różne dziwne rzeczy. Bardzo ładnie. Nie wiem, czy usłyszycie, ale jest październik, jeszcze cykada cykaduje. Cyka jeszcze, fajnie. Aż miło słyszeć. No tu popatrzcie, są mandarynki z Chorwacji. No, tak wyglądają może nie zachęcająco bardzo, ale są pyszne i bez pestek. W swoim smaku jedynie. Ja nie wiedziałem, że mandarynki w Chorwacji tak dużo ich tam jest, bo co chwilę ktoś to sprzedawał przy drodze i takie 2 kg to kosztuje około 6 euro, ale naprawdę warto, polecam. W tym noclegu fajne było to, że po 10 metrach i przejściu przez drogę w zasadzie była już nawet plaża, z tym, że samochody tu jeżdżą na lewo i prawo, także na wypoczynek tak nie do końca fajnie. Ale odległość pierwszorzędna. Cień nas wyprzedza. Na autostradzie pusto.
Zobaczcie, na pobocze jest zjazd tego asfaltu. Tutaj ta autostrada, jak większość, jest już po remoncie, więc czarny asfalt jest na drodze. Ale wyobraźcie sobie taką historię przed wejściem do Unii Europejskiej w Chorwacji, że asfalty są białe, takie jasne. Pasy są żółte, takie pomarańczowe. Do tego często jeszcze bandy były pomalowane na pomarańczowy kolor. Gorący klimat, spalone wszystko dookoła trawy. Miało się wrażenie, że jest się po prostu w naprawdę jakimś takim egzotycznym drugim końcu świata. I przyjemnie po prostu się tutaj podróżowało dla nas, bo to było totalnie coś odmienne. Była taka większa przyjemność z jazdy. Mocno wieje, zbliżamy się do tunelu, który odcina wybrzeże, a po jego przejechaniu znajdziemy się już w interiorze chorwackim. Także to jest ostatni moment i żegnamy się z wybrzeżem. Tunel Święty Rok ma 6 km długości i po jego przejechaniu znajdujemy się w innej rzeczywistości. Często bywa tak, że po tamtej stronie zimno, deszcz i w ogóle kicha, wyjedzie się w tą stronę wybrzeża i widać niebieskie niebo, słoneczko i temperatura grubo do góry idzie. Ale zbliżamy się chyba do końca powiedzieć światowego tunelu. Co nas zostanie po tej stronie? Tam mieliśmy słoneczko ładne. A tutaj? A tutaj jest mgła, siwo. Czekam na wskazanie temperatur. Z tunelu wychodziło 21 stopni, teraz już spada, jest 16 i już spada do 4. Zmienił się świat za jedną górą. Of the Amazon.